Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Złoto, co dalej? Najnowsze treści. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak inwestuję w czasie rzeczywistym, o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie, bez względu na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Złoto, co dalej? Najnowsze treści. Ten materiał chciałbym poświęcić zachowaniu ceny złota z powodu tego, że jesteśmy w bardzo newralgicznym, ważnym momencie. Kilka wykresów, które za chwilę przytoczę, pozwoli nam zobaczyć, co się dzieje na chwilę obecną, które trendy dominują, jakie powiązania dominują między tymi rynkami i oczywiście, co może się zdarzyć w końcówce 2022 roku na cenie złota. Złoto, co dalej? To jest odpowiedź na pytanie, które nurtuje ludzi praktycznie na całym świecie. I chciałem zacząć od takiego bardzo ciekawego wykresu, który cały czas pokazuje, jak zachowuje się zbiorczy indeks surowcowy Goldman Sachsa z zachowaniem euro-dolara. Jest to także jedno z kluczowych, najważniejszych powiązań między zachowaniem amerykańskiej waluty, jej siłą albo słabością tej waluty, a zachowaniem globalnych surowców. Widzimy, że od mniej więcej połowy czerwca rynek ewidentnie dyskontuje spowolnienie gospodarcze, recesję w światowej gospodarce, dlatego surowce, metale, różnego rodzaju inne soft commodities są sprzedawane i mamy dyskontowanie właśnie takiego zjawiska gospodarczego, jakim jest spowolnienie gospodarcze czy też recesja. Natomiast rynek teraz odpowiada sobie na pytanie, co będzie z recesją. Czy spowolnienie gospodarcze będzie płytkie, czy będzie głębokie, czy będzie długie i czy będzie krótkie. I to jest właśnie pytanie, na które odpowiada sobie teraz rynek surowcowy, rynek długu i rynek akcyjny. Te rynki są teraz szczególnie mocno powiązane. Drugi wykres, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest oczywiście z platformy Xstation zachowanie samego złota. Złoto nie poradziło sobie na razie na poziomie $1800. Ten psychologiczny poziom zaczyna działać. Mamy powrót do wnętrza nawet kilkumiesięcznej formacji kanału spadkowego. Zostały pokonane najbliższe wsparcia, więc teoretycznie tutaj cena złota zachowuje się tak, jakby chciała wrócić do tendencji spadkowej, co najmniej przetestować poziom $1750, bądź też nawet nawrócić do tendencji spadkowej. Więc najważniejsze przesłanie w krótkim terminie jest takie, że psychologiczny poziom $1800 jest teraz najważniejszy, działa jako punkt odniesienia i na chwilę obecną rynek sygnalizuje, że przywiązuje do niego dużą wagę, czyli wniosek jest taki, że pokonanie poziomu, przebicie poziomu $1800 będzie oznaczało wejście tendencji wzrostowej w następną fazę, a przebicie wsparcia $1750 będzie sygnalizowało nawrót do tendencji spadkowej jako trendu dominującego w perspektywie ostatnich 6 miesięcy, co pokazuje ten wykres, który jest w tle. Na następnym wykresie chciałbym zwrócić uwagę, jakie jest powiązanie między zachowaniem ceny złota, a tym, jak zachowuje się stopa rezerwy federalnej. Jeżeli stopy procentowe idą do góry, to cena złota ma tendencję do tego, żeby być sprzedawana, żeby cena złota spadała, bądź też, żeby utrzymywała tendencję boczną, trendu bocznego, natomiast kiedy jest perspektywa na spadek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, jest wtedy tendencja ku temu, żeby rozpocząć grę na wzrosty ceny złota. Więc wniosek jest taki, że jeżeli rynek cały czas będzie obstawiał podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, to w takiej sytuacji cena złota powinna być pod długoterminowym, średnioterminową presją na spadek. Natomiast kiedy rynek w przyszłym roku, w perspektywie następnych miesięcy wyczuje, że stopy procentowe w 2023 roku mają zacząć spadać, to wystąpi na nowo presja na to, żeby cena złota zaczęła rosnąć. Wniosek jest taki, że przed ceną złota jeszcze perspektywa kilku miesięcy raczej na spadki w średnim terminie, a dopiero mniej więcej za rok, za kilka miesięcy na przełomie pierwszego, drugiego kwartału 2023 roku prawdopodobnie nawrót tendencji wzrostowej w średnio i w długoterminowej perspektywie. Myślę, że ten wniosek płynący z tego wykresu jest jak najbardziej słuszny i tak powinienem patrzeć na to, co się teraz dzieje na rynku złota.
Bardzo podobna, bardzo długoterminowa perspektywa i korelacja między zachowaniem ceny złota a realnymi stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych występuje właśnie na tym wykresie, który jest teraz w tle. To pokazuje, że spadek realnych stóp procentowych nawet do poziomów ujemnych wartości sprawia, że cena złota zaczyna być kupowana. Natomiast jeżeli występuje zjawisko odwrotne, czyli że te realne, ujemne stopy procentowe zaczynają się zmniejszać, bądź też zwiększają się dodatnie realne stopy procentowe, czyli stopa procentowa po uwzględnieniu przyszłej inflacji, oczekiwań inflacyjnych, to w takiej sytuacji występuje presja na to, żeby złoto było sprzedawane. I widzimy, że na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, kilku miesięcy wystarczyło, że ten wykres żółty zaczął lekko odbijać do góry i momentalnie wystąpiła korekta, mocny spadek ceny złota. Wniosek jest taki, że jeżeli zaczną spadać oczekiwania inflacyjne, to wystąpi także presja na to, żeby cena złota spadała. Więc perspektywa na najbliższe miesiące także z tego punktu widzenia jest raczej negatywna dla złota niż pozytywna. Zobaczymy, co dalej mówią nam następne wykresy. Następne wykresy to już jest korelacja, pokazanie jakie jest powiązanie międzyrynkowe. Na pierwszym wykresie widzimy długoterminową korelację między złotem a euro-dolarem, czyli dodatnia korelacja w tym wypadku oznacza, że jeżeli cena euro-dolara rośnie, kurs euro-dolara rośnie, to jest także, występuje także presja na to, żeby cena złota zaczęła rosnąć, a jeżeli euro-dolar zaczyna spadać, to jest także presja na to, żeby cena złota zaczęła spadać. Następna ciekawa korelacja to korelacja między zachowaniem ceny złota a ceną srebra. I w tym wypadku na przestrzeni ostatnich lat widzimy bardzo silną dodatnią korelację między zachowaniem ceny złota a ceną srebra, czyli wniosek jest taki, że jeżeli złoto rośnie, to srebro rośnie, a jeżeli złoto spada, to także cena srebra zaczyna spadać. Na następnym wykresie widzimy korelację między zachowaniem ceny złota a amerykańskimi obligacjami. I ona generalnie występuje w wartościach ujemnych, co oznacza, że jeżeli rentowności amerykańskich obligacji spadają, to cena złota rośnie, a jeżeli rentowności amerykańskich obligacji rosną, to cena złota ma tendencję do tego, żeby spadać. Warto obserwować także występowanie takiej relacji, takiego powiązania, które historycznie jest wyraźnie ujemne. Ciekawa korelacja występuje także między zachowaniem ceny złota a dolar jenem. Jest także historycznie ujemna. Bardzo rzadko zdarzają się momenty, kiedy ta korelacja jest dodatnia, a to oznacza, że jeżeli cena złota spada, to para dolar do jena ma tendencję do tego, żeby rosnąć, a jeżeli para dolar do jena zaczyna spadać, to cena złota ma tendencję do tego, żeby rosnąć. Więc te powiązanie, te korelacje, które występują, są wyraźne jak na dłoni i jak widzimy na tym wykresie długoterminowym, to są powiązania długoterminowe, bardzo długoterminowe, więc przy inwestowaniu, zwłaszcza w średnim i w długim terminie, warto obserwować także powiązania międzyrynkowe między złotem a innymi kluczowymi instrumentami finansowymi, innymi rękami, aktywami, by sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ryzyko inwestowania w złoto jest teraz duże, czy jest mniejsze, licząc oczywiście na to, że złoto będzie rosnąć. A dla tych wszystkich, którzy by chcieli zobaczyć, jakie są inne korelacje, powiązania między złotem a innymi aktywami, innymi rynkami, macierz korelacji, która jest od czasu do czasu przedstawiana przeze mnie i widzimy, że z innymi rynkami ta korelacja jest raczej niezauważalna, jest mała, więc warto ją pominąć. Natomiast te rynki, o których wspomniałem, warto je monitorować właśnie, żeby zwiększać albo zmniejszać ryzyko własnej pozycji na złocie. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? To oczywiście to, jak inwestorzy, którzy mają duży kapitał, jak oni pozycjonują się dla ceny złota, czyli obserwujemy rynek opcji. Rynek opcji, jeszcze raz przypominam, handluje niezależnie opcjami put na spadek i niezależnie opcjami call na wzrosty, więc ilość otwartych pozycji na opcjach na spadek nie musi się równać ilości otwartych pozycji na wzrosty i oczywiście odwrotnie. Dlatego warto monitorować, gdzie jest większa cena
po której stronie jest większa cena na tym samym odchyleniu od poziomu at the money, czyli od poziomu bieżącej ceny, by wiedzieć, gdzie rynek rzeczywiście swoimi pieniędzmi kieruje się teraz. No i widzimy, że w bardzo krótkim terminie rzeczywiście mają przewagę ci, którzy kupują opcje put, czyli te na spadki, ale im dalej w przyszłość i na tym wykresie widzimy, że ta przyszłość to już jest mniej więcej okres od zapadania instrumentu finansowego plus 2 miesiące w przód, czyli od 2 miesiące do terminu w tym wypadku na tym wykresie do roku w przód. Im dalej w przód, w przyszłość, tym bardziej kupowane są opcje call, czyli opcje na wzrosty. Wniosek jest taki, że inwestorzy długoterminowi wykorzystują te spadki do tego, żeby otwierać nowe, długie pozycje, licząc na wzrosty, czyli w opcjach call, a ci tylko krótkoterminowi spekulanci mają przewagę, licząc na to, że w krótkim terminie cena złota będzie spadać. Myślę, że wnioski płynące z tego wykresu opcyjnego są bardzo interesujące i warto je sobie przyswoić. Najnowsze wieści, najnowsze treści dotyczące tego, jak zachowuje się złota, jakie są perspektywy, jak tutaj rynek od wewnątrz pozycjonuje się na rynku złota. Przedstawiłem, mam nadzieję, że wnioski, które są, będą się materializowały. Zwłaszcza te korelacje, powiązania są niezwykle interesujące, bo jak widać na wykresach, to są powiązania długoterminowe i one występują naprawdę bez względu na to, co się dzieje na rynku. Rynek po prostu tak wiąże ze sobą różne klasy aktywów. Na rynku surowcowym warto obserwować oczywiście także cenę ropy naftowej. Wczoraj w ostatnich godzinach doszło do przełamania przejścia przez ostatnie minima, a to oddala perspektywę utworzenia tutaj formacji podwójne dno krótkoterminowej z linią szyi w okolicach $95 i zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo rozpoczęcia następnej fali spadkowej. Jeszcze raz przypominam, dla mnie zachowanie ropy naftowej to jest wskaźnik wyprzedzający inflację. Jeżeli ropa naftowa spada, spadają także oczekiwania inflacyjne, rentowności amerykańskich obligacji powinny spadać, ceny powinny rosnąć i oczywiście w takiej sytuacji ropa naftowa sygnalizuje nam także to, że rynek raczej nastawia się, że recesja i spowolnienie gospodarcze będzie głębsze i długoterminowe niż krótkoterminowe. Moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja. Oczywiście będziemy na to patrzeć. Na następnym wykresie widzimy, że cena benzyny na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych spada już ponad 60 dni, 63 dni dokładnie i rynek się zastanawia, czy ta tendencja będzie kontynuowana. Oczywiście im dłużej, tym większa jest presja na to, żeby te oczekiwania inflacyjne spadały i oczywiście następny wykres pokazuje właśnie, jak rynek tutaj netto obstawia recesję, że ona wystąpi w perspektywie następnych 12 miesięcy i widzimy, że konsensus jest jednak zdecydowanie pro tezie, że recesja wystąpi i że ona w perspektywie następnych 12 miesięcy będzie miała miejsce. I oczywiście pod to teraz są otwierane różnego rodzaju pozycje na różnych klasach aktywów. I w tym wypadku oczywiście należy zacząć od indeksów giełdowych, które w ostatnim czasie bardzo dynamicznie zaczęły rosnąć. Tendencja wzrostowa na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy stała się faktem, ale indeks S&P wczoraj zaczął testować potężny opór i ten wykres, który jest teraz w tle, to dobitnie pokazuje, czyli testujemy już średnią dwusecesyjną. Średnia dwusecesyjna ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala długoterminowym graczom pozycjonować się na rynku. I indeks S&P wkrótce będzie musiał podjąć decyzję. Naprawdę sytuacja jest binarna, czyli albo jedno, albo drugie. Rynek będzie musiał wkrótce wybrać. Jeżeli wrócimy do tendencji spadkowej, będzie to oznaczało, że letnia fala hossy się kończy, że należy przygotować się na sierpniowo-wrześniowe spadki, zwłaszcza wrześniowe spadki, że tendencja spadkowa będzie oznaczała także, że rynek giełdowy wycenia i zaczyna dyskontować, że recesja, spowolnienie gospodarcze w światowej gospodarce będzie dłuższe, że recesja będzie głębsza. Natomiast jeżeli oczywiście zostałby ten poziom pokonany i pokonane byłyby następne opory, które kończą się dopiero w rejonie 4370 punktów, to w takiej sytuacji oczywiście byłaby odwrotna interpretacja, że indeksy giełdowe wyceniają recesję jako krótkoterminowe zjawisko i że recesja będzie płytka, bardzo niewielka. Więc naprawdę sytuacja jest binarna.
czyli taka, że albo rynek pójdzie w górę, albo w dół. W tym miejscu kluczowym jesteśmy już teraz i indeksy giełdowe będą musiały się wkrótce zdecydować i zacząć pozycjonować, dlatego spodziewajmy się naprawdę podwyższonej zmienności. Ja osobiście nastawiam się, że rynek giełdowy wróci do tendencji spadkowej, więc jestem nastawiony raczej, że będziemy tutaj tworzyć ekstrema, szczyty tej tendencji wzrostowej. Natomiast jak wiecie, jestem nastawiony na każdy scenariusz i nie przywiązuję się mentalnie do żadnego z tych, natomiast tylko intuicja mi podpowiada, że tutaj raczej będzie utworzony szczyt, ekstremum lokalnej tendencji wzrostowej i że wrócimy do tendencji spadkowej. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Odsyłam do tego wczorajszego materiału porannego i popołudniowego, gdzie z jednej strony pokazywałem, jak rośnie krótka netto pozycja hedge fundów, dużych graczy, ale z perspektywy takiej długoterminowej i z perspektywy statystyki było powiedziane, że kiedy występuje takie zjawisko, że ponad 90% spółek z indeksu S&P jest nad poziomem średniej 50-sesyjnej, to w takiej sytuacji w perspektywie 3 następnych miesięcy indeks giełdowy rośnie prawie o 6%, a w perspektywie 12 miesięcy prawie o 18%, więc zobaczymy, która strona zwycięży. Naprawdę przed nami bardzo pasjonująca druga część sierpnia, gdzie wiele się wydarzy na giełdzie papierów wartościowych. Następny wykres pokazuje, jak bardzo teraz rynek jest wykupiony na indeksie S&P i że dzisiaj poznamy o godzinie 14:30 w Europie dane o sprzedaży detalicznej. To są kolejne twarde dane z amerykańskiej gospodarki. Będziemy je łączyć z wczorajszymi o produkcji przemysłowej. Po południu zajmiemy się sytuacją amerykańskiej gospodarki i zobaczymy, czy dane będą lepsze, czy też gorsze i w takiej sytuacji oczywiście rynek powinien zacząć je dyskontować. Dzisiejsza sesja w Azji raczej przynosi pozytywne informacje. Giełda w Tokio dalej rośnie, Hongkong próbuje lekko rosnąć, czyli nastroje przed sesją w Europie są raczej optymistyczne, więc spodziewam się wyższych otwarć i presji na to, żeby indeksy giełdowe zaczęły atakować i testować kolejne swoje opory. W tym wypadku indeks DAX jest już bardzo blisko psychologicznego poziomu 14 000 punktów. Jego pokonanie będzie oznaczało, że giełda w Niemczech dyskontuje także pozytywny rozwój sytuacji w europejskiej gospodarce i że ta recesja, spowolnienie gospodarcze będzie płytkie, a nie głębokie i że będzie krótkie, a nie długie. Więc naprawdę indeks DAX także jest na kluczowym poziomie, więc zwróćmy uwagę, że indeksy giełdowe w Europie, indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych są w kluczowych miejscach, dlatego jeszcze raz podkreślam, sytuacja jest binarna, czyli albo rynek pójdzie mocno w górę i to będzie miało wielkie znaczenie, albo rynek zakręci w dół i to także będzie miało znaczenie, ponieważ potwierdzi nam, że prawdopodobnie cała letnia fala wzrostowa kończy się na naszych oczach. Z danych makroekonomicznych dzisiaj dla Europy poznamy o godzinie 11 wstępne dane o dynamice wzrostu PKB. Dane mogą mieć znaczenie, chociaż raczej te dane ze Stanów Zjednoczonych będą dzisiaj przykuwały uwagę uczestników rynku na całym świecie. I oczywiście reakcja powinna być widoczna na amerykańskich obligacjach. Amerykańskie obligacje są cały czas w rejonie linii szyi odwróconej formacji RGR, czyli poziom 2,80 na rentowności amerykańskich obligacji jest cały czas w grze. Każdy powrót pod poziom 2,80 na amerykańskich obligacjach oznacza, że rynek dyskontuje, że stopy procentowe nie pójdą już w górę tak bardzo, jak wcześniej oczekiwano i oczywiście, że presja inflacyjna zaczyna zamierać wraz ze spadkami ceny ropy naftowej. Czyli spadki ceny ropy naftowej sprzyjają temu, żeby ceny amerykańskich obligacji, które teraz widzimy na tym wykresie obligacji T-Note, żeby one rosły. Dzisiaj w nocy poznaliśmy decyzję RBNZ w sprawie stóp procentowych w Nowej Zelandii. Stopa procentowa poszła w górę tak jak zakładał rynek, czyli do poziomu 3% i tutaj nie ma większego zaskoczenia. Natomiast widzimy, jaka jest zmiana projekcji prognoz Banku Centralnego w Nowej Zelandii względem odczytu w maju i jak zachowuje się teraz rynkowa trajektoria przyszłych stóp procentowych w Nowej Zelandii. I widzimy tutaj, że już mniej więcej od
przełomu pierwszego i drugiego kwartału 2023 roku rynek nastawia się na spadki stóp procentowych w Nowej Zelandii i to jest coś, co nie jest uwzględniane jeszcze przez projekcję Narodowego Banku Centralnego Nowej Zelandii. To jest ciekawostka, natomiast widzimy na następnym wykresie, że Kiwi nie zareagowało praktycznie w ogóle na te dane. Były one już zdecydowanie w cenach, decyzja była uwzględniona w kursie waluty Nowej Zelandii. Na rynku walutowym widzimy, że euro-dolar nie jest w stanie pokonać wsparcia 1,0120, a to daje nam sygnał, że to wsparcie walczy, że tutaj popyt na amerykańskiego dolara jednak się kończy i od tego właśnie, co się wydarzy w rejonie 1,0120 jest uzależnione to, jaka będzie perspektywa dla amerykańskiego dolara w końcówce sierpnia. Ja myślę, że jest większe prawdopodobieństwo jednak ruchu do góry niż ruchu w dół, ale oczywiście rynek może mieć inne zdanie i wybrać inny kierunek. Na rynku walutowym warto także obserwować funta brytyjskiego, który coraz bardziej ewidentnie odbija od poziomu oporu w postaci linii trendu spadkowego widocznej na wykresie oraz oporu 0,85, czyli presja na funta brytyjskiego występuje i myślę, że pary związane z funtem mogą w takiej sytuacji dać nam podwyższoną aktywność, podwyższoną zmienność. Na rynku walutowym obserwujmy także zachowanie jena japońskiego, który jest silnie skorelowany z zachowaniem amerykańskich obligacji, czyli jeżeli rentowności wrócą poniżej poziomu 2,80, no w takiej sytuacji jen japoński powinien zacząć być mocno kupowany i odwrotnie, jeżeli rentowności zaczęłyby rosnąć, to oczywiście jen japoński powinien być dalej sprzedawany. Taka jest interpretacja, natomiast duzi gracze, hedge fundy widzimy, że zaczynają zmniejszać krótką pozycję w jenie japońskim, licząc na to, że wkrótce będziemy świadkami kolejnej fali umocnienia jena japońskiego. Jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście tak się stanie, ale na tym wykresie widzimy systematyczne z tygodnia na tydzień zmniejszanie netto krótkiej pozycji w jenie japońskim. Jeżeli jesteśmy na rynkach, to obserwujmy także Bitcoina, ponieważ bez wzrostów Bitcoina nie ma raczej szansy na większe wzrosty indeksów giełdowych. Na chwilę obecną Bitcoin testuje najbliższe wsparcia. Nie ma żadnej zmiany sytuacji technicznej Bitcoina, czyli Bitcoin jest neutralny, a to raczej jest niedobra informacja dla tych, którzy liczą na wzrosty indeksów giełdowych. Moim zdaniem taka powinna być interpretacja tego wykresu, który widzimy w tle. Następny ciekawy wykres to już to, co się będzie działo na polskich aktywach, ponieważ dzisiaj o godzinie 10 poznamy wstępny odczyt dynamiki wzrostu PKB w naszym kraju w drugim kwartale. Prognoza 6,3, odchylenie standardowe 0,6. Rynek będzie na to reagować. Moim zdaniem im wyższy wzrost gospodarczy, tym lepiej. Oczywiście tym lepiej dla polskich aktywów, więc reakcja powinna być klasyczna. Polskie obligacje powinny na to czekać, chociaż moim zdaniem dane z Polski nie mają większego znaczenia dla polskich aktywów. Najważniejsze dla polskich aktywów jest to, co się dzieje na eurodolarze, czyli na zachowaniu amerykańskiego dolara. Jeżeli eurodolar zacznie dalej rosnąć, to złoty zacznie się umacniać, a jeżeli eurodolar przebije swoje wsparcie na poziomie 1,0120, to oczywiście złoty zacznie się osłabiać. Natomiast uważam, że jest większe prawdopodobieństwo jednak umocnienia aprecjacji polskiego złotego niż tendencji w drugą stronę. I w przypadku dolar złotego obserwujmy zachowanie na poziomie 4,58, ponieważ każdy powrót poniżej tego wsparcia będzie oznaczał, że znowu wracamy nawet w krótkoterminowej perspektywie do scenariuszy zakładających umocnienie złotego. I na koniec warszawska giełda, która wczoraj potwierdziła istnienie krótkoterminowego miesięcznego kanału wzrostowego. Teraz utrzymanie nad poziomem 1700 punktów zachęca do presji na to, żeby polskie akcje były jednak kupowane. Natomiast im wyżej będziemy się utrzymywać, tym większa szansa na wzrostowe odbicie, kontynuację letniej fali wzrostowej. I oczywiście należy przypomnieć także o powiązaniu między warszawską giełdą a giełdą w Niemczech i giełdą w Stanach Zjednoczonych.
bez oczywiście popytu, kontynuacji dobrej pasy na giełdach papierów wartościowych na zachodzie od Polski nie ma szansy na jakieś większe wzrostowe odbicie na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie. Zachęcam, zapraszam i oczywiście życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.